Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl. Wielu z Was pytało się, czy farbkami od firmy ICM można malować aerografem. I powiem Wam, że na początku nie wiedziałem, ponieważ nie znałem tych farb i stwierdziłem, że faktycznie warto sprawdzić te farby pod kątem właśnie aerografu, no bo pod pędzelek osoby, które tam pytają się, robiłem takie rozeznanie, no to powiedziały, że są ok, bardzo fajnie się tymi farbami maluje i nie trzeba do tych farb używać, powiedzmy, zaawansowanej jakiejś chemii. Aby rozcieńczyć tą farbkę pod pędzelek, wystarczy na przykład woda destylowana. No oczywiście też warto używać tinerów producenta farb. I tutaj mamy właśnie ten zestaw. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać. W skład zestawu wchodzi, posłuchajcie, 5 farbek. Jest to zestaw do lotnictwa amerykańskiego z okresu II wojny światowej. I dodatkowo mamy tutaj jeszcze zestaw warnisza satynowego. Ten zestaw jest pod numerem 3047. I teraz sobie, jakie farby my tu mamy? Właśnie, mamy, posłuchajcie, tak, farbę aluminium, mamy również zielony kolor do malowania takiego standardowego kamuflażu samolotów amerykańskich, które działają powiedzmy, malowane były do 1944 roku, a na Pacyfiku praktycznie chyba do końca. Szczególnie jeżeli chodzi, powiedzmy, o samoloty typu Mustang, Kitty Hawk, mówię ogólnie o na przykład P-40, powiedzmy, tak, które jeszcze gdzieniegdzie latały. I tutaj również mamy kolor srebrny, to już do właśnie tego późnego malowania. Na przykład tutaj mamy Invadera, który jest już pomalowany na kolor srebrny, czy też mamy Invadera w malowaniu takim nocnym w kolorze czarnym. Tak samo tu mamy jeden z bombowców właśnie pomalowany kolorem zielonym i w malowaniu inwazyjnym, z pasami inwazyjnymi. I teraz sobie spokojnie wyjmę te farbki. Nie lubię akurat tego formatu pudełka, które wisi w ten sposób. I według kolejności mamy Camouflage Green, czyli ten zewnętrzny. To jest farbka o numerze 1071. Mamy kolor biały. Następnie mamy Olive Green do wnętrza. Bardzo ciekawe, właśnie fajnie, że oni dali tutaj ten zestaw do malowania wnętrza, bo z reguły wszyscy kupują farby zewnętrzne i nagle okazuje się, że nie mamy farby do pomalowania wnętrza samolotu, kabiny pilota. Mamy oczywiście czarne, no biały i czarny widzimy, mamy od razu pasy inwazyjne załatwione. Mamy również właśnie kolor aluminium, jak i również warnisz. I to jest taki podstawowy zestaw do pomalowania, posłuchajcie, samolotów amerykańskich działających na terenie Europy, jak i również Azji, Pacyfiku. Jeżeli chodzi o wielkość buteleczek to jest 12 ml. Dość gęstej farby, to nie jest taka farba aerografowa i najprawdopodobniej ona posiada w środku kulkę. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale coś lata w środku. Tego typu farbę, jeżeli kupimy, warto bardzo dobrze wymieszać i na przykład jeżeli one sobie stały tak, to warto sobie przestawić je później w ten sposób, żeby jednak ta farba, pigment w tej farbie sobie ściekł, no bo wiadomo, że te farby leżały w magazynie, leżały w sklepie i warto je dobrze sobie wymieszać. Po czym poznać to dobre wymieszanie? A mianowicie, jak sobie odkręcimy farbę, to na korku, właśnie, butelka wygląda tak. Bardzo nie lubię takich butelek. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o wylewanie tej farby, nawet do malowania pędzelkiem, no to tracimy sporo farby, brudzimy butelkę.
Bez względu na to, czy to jest farba do aerografu, czy to jest farba do malowania pędzelkiem, tutaj przydałby się taki dziubek, którym sobie dawkujemy po prostu farbę, a nie w ten sposób. I tak mniej więcej, można powiedzieć, wygląda dobrze wymieszana farba. Nie ma żadnych śladów, powiedzmy, jakby od warstwienia farby. Jeżeli mamy ten właśnie taki płyn i pigment, to czasami one się rozwarstwiają i tutaj nie mamy już tego. Postaram się o to, żeby ona była dobrze wymieszana, ta farba. I przetestujemy sobie wszystkie kolory, zobaczymy w jakich proporcjach. Ja sobie wezmę coś do pisania tutaj i od razu napiszę Wam, jakie mam ciśnienie. Więc tutaj sobie napiszemy, że kompresor to jest znaczy kompresor to jest 1,7 bara. Aero to mamy tutaj H&S Silver 0,2 mm dysza. I teraz tak, do rozcieńczania tej farby będę używał, posłuchajcie, rozcieńczalnika Pure. No tutaj producent pisze rozpuszczalnik, to jest uniwersalny. Mam nadzieję, że będzie niedługo zmieniony, że będzie to rozcieńczalnik do farb. Jeżeli chodzi o mycie aerografu, to będzie również Pure i to jest płyn czyszczący, też WB do farb akrylowych. No i teraz sobie przygotujemy mieszankę farby i sprawdzimy sobie kolory, jak one tutaj wyglądają. I nie ma sensu rozrabiać bardzo dużej ilości farb, ponieważ po prostu malujemy aerografem i tutaj po prostu, no chyba że malujemy duży jakiś model, duże powierzchnie, to wtedy no warto sobie więcej rozrobić tej farby, ale wtedy warto też dodać do tego płynu tak zwanego opóźniającego. Ja na przykład używam Airbrush Flow Improver, Retender też może być i tutaj właśnie, żeby jak malujemy dużą jakąś powierzchnię, powiedzmy większą od tego, ja nie maluję tak w ten sposób, ja wolę sobie spokojnie zabarwić, powiedzmy, powierzchnię zapodkładowaną i położyć ewentualnie drugą warstwę, ale z reguły maluję małe modele, które w dużej części nie wymagają używania improverów, inaczej tych płynów po prostu opóźniających zasychanie farby. Jak wiecie, tak jak mówię, tutaj ja używam aerografu Evolution Silverline z dyszą 0,2 mm. Z małym zbiorniczkiem oczywiście. Teraz na wszelki wypadek wezmę sobie kawałek ręcznika, przetrę pojemnik, w którym będziemy rozrabiać farbę. I tutaj będę lał bezpośrednio z butelki, czego bardzo nie lubię, ale nie chce mi się brudzić po prostu pipet, które będę musiał później i tak wymieniać, szorować. I nalejemy sobie widzicie, że farba jest dość gęsta. Czy można ją sobie rozrobić pod aerograf? Powiem Wam, nie wiem. Nie robiłem tego, możecie to przetestować. To jest około 10 kropel i myślę, że przy ciśnieniu 1,7 bara to jest mniej więcej, powiedzmy, niecałe 20 psi i powinniśmy bez problemu malować sobie tym aerografem. Teraz biorę płyn do rozcieńczania farby Pura
i tak wleję około 10 kropel. Mniej więcej jest to, można powiedzieć, 1:1. Biorę taki używany do wszystkiego praktycznie pędzelek, którym nie maluję precyzyjnie. To jest już stary pędzelek, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie do mieszania farby właśnie w pojemniczku, ewentualnie w pojemniku w aerografie. Już jak powiedzmy dodaję, to sobie na przykład jeszcze dodaję Flow Improvera i wtedy sobie tym pędzelkiem właśnie go używam do tego. Jak widzicie, farba ma odpowiedni odcień, praktycznie taki sam jak, przynajmniej tak mi się wydaje na rzut oka, jak przynajmniej farby używane przez aliantów do malowania samolotów. Mamy wymieszaną farbę. Niestety troszkę dużo marnujemy tej farby ze względu na to, że ona pozostaje na ściankach. Więc na pewno gdzieś 1/3 tej farby marnuje nam się. Tutaj warto napisać do producenta, żeby po prostu jednak zmienił opakowania. Zatykam jeszcze sobie na wszelki wypadek. Jeszcze raz przemieszuję farbę. No i mniej więcej sprawdzam sobie, czy wszystko jest prawidłowo przed użyciem na modelu. Czy nie jest farba za rzadka albo za gęsta. Czy potrafię pomalować cienkie linie. Nie wiem, czy dobrze wymyłem aerograf, ale wydaje mi się, że jest wszystko ok. To jest zapodkładowana płytka z pienionego PCV, zapodkładowana czarnym podkładem. No i teraz sobie pomalujemy fragment tego podkładu. Farba bardzo dobrze kryje. Widzimy od razu kolor. Tak prezentuje się. No to troszeczkę jednak inaczej wygląda, ale jest zielonkawa, tak jak powinno być. No już tutaj postaram się wypsikać tą farbę. Wystarczy. Jeszcze sporo farby zostało nam w środku, więc jeżeli nawet będziemy malować no myśliwiec, powiedzmy, na 2 skrzydła, spokojnie starczy nam tej farby. A teraz pozwolicie, że umyję aerograf. Aerograf został umyty. Przygotowuję go zaraz do kolejnego malowania. I to była tak, farbę green rozrobiłem z thinnerem. Tu mamy po prostu green. Thinner. I tutaj rozrobiłem 1:1. Czyli 50-50. A teraz spróbujemy sobie wziąć farbę białą. Tu mamy farbę white. Jeszcze raz ją dobrze przemieszam. Pozwolicie, że sobie te farby odstawię. I tutaj zwiększymy ilość thinnera. Zobaczymy, jak ta farba będzie kryła i w ogóle jak aerograf będzie się zachowywał pod białą farbą, która będzie dość rzadka, tak?
tutaj zrobimy mniej więcej, spróbuję 2:1 zrobić, czyli jedna część farby i uwaga, dwie części tinera. Oczywiście rozrobię to wszystko w pojemniczku. Do umycia pojemniczka użyję zwykłej wody. Zobaczymy, jak ta farbka zachowuje się. Spokojnie można umyć, później przetrzeć ręcznikiem papierowym. Oczywiście po wcześniejszym zlaniu farby. Jedna bardzo ważna rzecz. Moim zdaniem przy używaniu aerografu, o czym już wspominałem parokrotnie, w tej chwili ja nie używam, ale powiem Wam, warto używać masek przeciwpyłowych. Jednak ja używam maski firmy 3M z odpowiednimi filtrami i filtry są też zabezpieczone przed takim pyleniem się zewnętrznym. I gdy dużo maluję, inaczej w ogóle często jest tak, że jeżeli już większą ilość maluję, nie takie psikanie jak teraz, to oczywiście zakładam tą maskę, ale poza tym, że używam maski, to też otwieram sobie spokojnie okno, tak żeby jednak w miarę pomieszczenie było wentylowane. No bo wiadomo, to wszystko się kotłuje i warto mieć jednak swoje pomieszczenie, gdzie malujemy. Nawet jeżeli malujemy farbą akrylową, albo nawet tym bardziej, to warto zaopatrzyć się po prostu w maskę, która spełnia warunki właśnie do używania farb. No i teraz sobie weźmiemy farby białej. Dość gęste te farby są. O, świat i ludzie. Bardzo dużo tego się nalało. No i tutaj damy gdzieś mniej więcej 20 kropel tinera. Jedenaście, 12, 13, 14, 15. 15. Dobra. Jest. Wyjdzie nam na pewno bardzo rzadka farba. Tak, farba jest bardzo rzadka. Nie powinna przy ciśnieniu tym, którym tutaj zrobiłem 1,7 bara, czyli praktycznie 20 PSI. Czyli teraz sobie robimy jedna, dwie części. I zobaczymy, jak ta farba sobie maluje w tych proporcjach. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek. Zobaczymy, czy jest precyzyjna też. Może całości nie będę wlewał. Część sobie wypsikam, żeby nie dostała się biała, zielona jeszcze może zostać. Zobaczymy, jak teraz. No i zaczynamy. Mam nadzieję, że wystarczająco dobrze umyłem aerograf. Troszeczkę pyli, ale to jest najprawdopodobniej wina tego, że nie domyłem aerografu. I chyba wiem gdzie. Tak, jest jeszcze farba. Widzę, tam zielona się wydostaje. To jest farba, którą trzeba dobrze rozgryźć w jakichś proporcjach. Powiem Wam, że ja maluję pierwszy raz, bez żadnych wynalazków, tutaj bez odpowiedniego szkolenia.
Tak, farba jest nie za dobrze wyczyszczony aerograf i zaczyna tutaj pryskać. Też najprawdopodobniej jest spore, powiem Wam, ciśnienie, jak na tak rzadką farbę, co powoduje, że ona może chlapać. Ale sobie wypsikamy dalej. Kryje bardzo dobrze, aż moim zdaniem za dobrze. Jest ta poświata, jest za duże, przynajmniej albo troszeczkę źle umyłem aerograf, albo po prostu jest za rzadka farba do tego ciśnienia. No i czyścimy aerograf. Aerograf powinien być dobrze umyty. No i teraz sobie weźmiemy, posłuchajcie, tą farbę do wnętrza. Oho. Jak ta farba do wnętrza, jak ona z konsystencją? No też jest dość gęstą farbą. No pędzelek to nie jest najlepszy, żeby sobie nim malować, ale w takim razie co tu robimy? Robimy jeszcze, czyścimy pojemniczek, gdzie zostało nam naprawdę masę farby. Czyli farba, powiem Wam, jeżeli będziecie używać tak jak ja w tej chwili, czyli to takie malowanie, tworzenie dużej ilości farby, lepiej sobie jednak jeszcze w mniejszych ilościach tą farbę rozrabiać. Po prostu szybko ją skończymy. To jest 12 ml. Farba widzimy, że jest bardzo efektywna. Czyli niewielka ilość tej farby pozwala nam pomalować dużą powierzchnię. Raz, dwa, trzy, cztery. O, styknie. No ale widzicie, to jest właśnie co się dzieje przy tego typu opakowaniu. Mamy 4 krople i teraz sobie jeszcze raz zrobimy pół na pół. Raz, 2, 3, 4, 5. O, piątkę dam. Dobra. To jest znikoma część. Farba jest dość rzadka, wydaje się przynajmniej. Chociaż dużo tej farby zostaje na ściankach. I teraz ile farby w tej farbie jest tak naprawdę z tym thinnerem, to jest ciężko, powiem Wam, wyczuć, bo najlepiej by było jednak w tym wypadku z tak gęstą farbą wlewać ją do thinnera, do aerografu. Całość już sobie tutaj wlejemy. Niewiele tej farby rozrobiłem. Dobrze. No i zobaczymy, jak ta farba nam wygląda tutaj. Dość mocny jest ten zielony. Ale powiem Wam, jak tak się przyglądałem właśnie wnętrzom samolotów amerykańskich, to prawda oryginalnych kolorów, takich powiedzmy jak były fabrycznie kładzione, jest bardzo mało tych modeli,
a jeżeli są, to one są dość takie już, no niestety one mają sporo lat. I teraz sobie zobaczymy jeszcze, jak ta farba tu maluje, czy dobrze wszystko zrobiłem. No, skończyła się farba. Moi mili, farbki trzeba opanować. Myślę, że każde farby nadają się, które są stosowane do pędzelka. Po jakimś, powiedzmy, dopracowaniu do własnego sprzętu, dobrania odpowiedniego ciśnienia, spokojnie można nimi malować, bo można też malować farbami od Cytadeli, jeżeli odpowiednio rozpuścicie. Ale posłuchajcie, jeżeli wbierzemy farbki, które są dedykowane do pędzelka, to po odpowiednim dopracowaniu proporcji do sprzętu, jaki posiadamy, bo to też zależy od sprzętu i ciśnienia, bez problemu będziemy mogli nimi sobie malować powierzchnię aerografem danego modelu. Ja Wam dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia. Bohaterem był farby od ukraińskiej firmy ICM, zestaw do lotnictwa amerykańskiego z okresu II wojny światowej. Spokojnie mogę polecić te farby. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.